Cześć, ja mam na imię Tomek i witam Was na kanale Topka PC. Od razu na początku tego filmu chciałbym Was przeprosić za warunki, w jakich właśnie odbywa się to nagrywanie. To jest taka moja jeszcze surowa część, w której nagrywam różne filmy dla Was. Pracuję powoli nad tym, żeby to wyglądało trochę lepiej, szczególnie jeśli chodzi o te ściany, więc mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Dzisiejszy film, który za chwilę zobaczycie, opowiada o tej dużej obudowie dla Kuby. Natomiast już teraz chciałbym zapowiedzieć, że mój następny film, który pojawi się na moim kanale, będzie opowiadał o płycie głównej, która zostanie zamontowana w tej obudowie. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa płyta główna, ponieważ będzie to płyta pod procesory firmy AMD model Threadripper. Będzie to płyta główna firmy Asus. Dokładnie to jest opakowanie z tej płyty głównej. I w moim kolejnym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o tej płycie głównej, ponieważ ta płyta główna przeznaczona jest pod procesory Threadripper w wersji Pro. Dlatego w moim kolejnym odcinku pokażę Wam różnice, jakie są pomiędzy procesorami w wersji Pro, a procesorami Threadripper w wersji zwykłej, bez przedrostka Pro. Tym oto sposobem chciałbym Was zaprosić do oglądania moich filmów. Jeśli takie treści Was interesują, to także proszę o subskrypcję i lajki. I oczywiście bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy już zasubskrybowali mój kanał. Trzymajcie się, miłego oglądania i do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Przedstawiam teraz proces rozpakowania obudowy Corsair model 9000D, który maksymalnie skróciłem, aby Was nie zanudzić. Należy docenić fakt, że obudowa jest starannie zapakowana, a szklane elementy umieszczone są w osobnych tekturowych opakowaniach, dodatkowo zabezpieczonych pianką styropianową. Tak prezentuje się obudowa z założonym bokiem szklanym. A teraz zapraszam na parę informacji o tej obudowie. Obudowa posiada specjalny system montażu wentylatorów oraz chłodnic o nazwie InfiniRail. W tym miejscu obudowy znajduje się zaczask, za pomocą którego można ów system zabezpieczyć przed wysunięciem. Tutaj widzicie już całą ramkę, w której można zamontować chłodnice, jak i wentylatory w trybie push i pull. Co ciekawe, ramki posiadają specjalne mocowania do szyn InfiniRail, są one ruchome i dlatego można je dostosować do wielkości montowanych elementów. Nie, to jest Bayer, jest 140, 120, oznaczone są. Tutaj widzimy, że pomiędzy osłoną meszową a filtrem jest dość dużo miejsca, co na pewno będzie sprzyjać wentylacji obudowy powietrzem z zewnątrz. Piękna. Powiem Ci, i co myślisz o białym kolorze? No powiem Ci, że dobrze, że biały, nie czarny. Powiem Ci, że chyba się zakochałem w białym. Też miałem obawy co do tego koloru. Ale... Trzeba by było te drzwiczki też otworzyć. No to Kuba. Ceń. Trochę mało światła, nie wiem, może to... Bardzo ładnie widać. No, powiem Ci, że naprawdę... Taśma ma Wiesz co, też dlatego, że ten kolor obudowy jest biały, on fajnie odbija światło. No tak. No i pomimo tego, że mamy słabe, tutaj pokażę Wam jakie mamy studyjne światło. Warunki Mówię, to jest nasza... kiepskie. Tak, kiepska, to jest taka wyrownia piwniczna. Ale, że tak powiem, nie będziemy narzekać. Uwaga, pięknie. Tutaj mamy cały cable management. Tutaj mamy naprawdę duże pole do popisu. No, pewnie całość. I nie wiem, o właśnie tak. Jakie profesjonalne pudełeczko. Profesjonalna obudowa i profesjonalna kieruneczka. Wszystko jest pomyślane. No, Tutaj są nawet kieszenie na dyski 2,5 cala. tak. I tu. Kurwa. Tu przy obecnych cenach dysków SSD można wydać portfel. Trytytki nawet są. Śruby białe. Ja mam dużo swoich cytytek, więc chcę Ci zostawić. Zmiana Pana. Spoko. Tak, front mamy myszowy. Front myszowy, widać mamy tutaj dwa rzędy wentylatorów po ile? Po 4 sztuki. Jeśli chodzi o wentylatory i chłodnice na przodzie obudowy, to jak widzicie mamy tutaj bardzo dużo możliwości.
Możliwość regulacji ramki pomiędzy górną a dolną prowadnicą pozwala dostosować ją do różnych rozmiarów wentylatorów, takich jak 140 mm lub 200 mm. Konfiguracja przedstawiona na zdjęciach jest przygotowana pod montaż wentylatorów o standardowym rozmiarze 120 mm. Tak, możesz to wtedy sobie montować właśnie wszystkie wentylatory, chłodnice na stole i dopiero w całości możesz podejść do środka. Fajna sprawa. Tak to Tomek będziesz robił. Teoretycznie powinno ładować. A, jest. Super. Jeśli chodzi o możliwość montażu wentylatorów i chłodnic na górze obudowy, to możliwości są identyczne jak na przodzie obudowy. Wentylatory i chłodnice możemy zamontować także na tyle obudowy, jednakże jeśli chcesz zamontować radiator w tylnym uchwycie wentylatora, musisz zamontować wentylatory między obudową a radiatorem. Fajnie, to jest właśnie bardzo fajnie pomyślane. Bo czasami przy takich właśnie chłodnicach, przy wentylatorach bardzo ciężko się to montuje, a tutaj możesz sobie wszystko wyciągnąć i montować gdzieś właśnie na stoliku. Co, jeszcze mamy tu pudełeczko jedno. O, to jest Otworzyć go? pudełko niespodzianka, tak, co tam będzie? Tak, to jest... Jak tam mamy śrubki, to tutaj. Nie wiem, nie mam pomysłu. Ciekawe. Jakie? W ogóle to pudełko tutaj, gdzie sobie jest przywiązane, to tutaj będą dwie pompy, nie? Na tym właśnie podniesieniu. Jaki jest plan? Taki jest plan. Oni tu też będą bajeranckie. Jak cała obudowa. Tak stoję, kurde, że zasłaniam jeden z aparatów. Co się nie dzieje, to się wytnie. To się różni. Zobaczmy, co tu mamy. Jakiś, nie wiem, Ściereczka. myślę, że to jest ściereczka. Może do szyby. Aha, może taka fibra? No chyba tak. Coś takiego. No. Do szyby. I... A, to są dodatki montażu Wentylatorów. tak, wentylatorów. I to są te przewody do tego systemu prostorowego do łączenia wentylatorów. Mhm. No i jeszcze jakaś rameczka. A tu jest ramka do tego, żeby na przykład zamontować. Tutaj masz poziomy montaż kart, a może sobie zrobić tak, żeby był montaż w pionie. No, nad tym też się zastanowimy. Która opcja będzie lepsza. Widać po prostu też po tym, jaki długi jest drugi zasilacz. No tutaj będzie zasilacz taki Dosyć długi. Fajnie też, że tutaj są przepusty kablowe zrobione. No. Wszędzie patrz, ty masz przepustów. I to ładnie fajnie ładać. zrobione, no mega. O. Fajnie, fajnie. No i tutaj też się właśnie, no tutaj też może być i ten, no może być rząd wentylatorów, może też być tam chłodnica, nie? Z boku obudowy istnieje pewien problem. Możemy tam także zamontować wentylatory, ale wtedy musisz zamontować na górze wentylatory o średnicy 140 mm lub większej, albo zdemontować wewnętrzny rząd wentylatorów 120 mm, aby uniknąć zakłóceń z górną ramką Infini-Rail. Chyba wspornik. No ten, podpórka dla karty graficznej. Tak, regulowana. Regulowana tak, podpórka na kartę graficzną. Widzę, że ten daszki można też ewentualnie ściągnąć, jakby ci zależało na ten jakiej większej, jakby lepiej powietrze na przykład opuszczało budowę. Można je kręcić. Normalnie się czuję, jakby to była operacja. No jest to taka trochę operacja. Operacja się udała, pacjent nam zmarł. Czy nie? Na razie to będziemy pacjenta wskrzeszać powoli. Dobra, to zostawiamy. To mówisz, że to jest do oświetlenia. To jest to jest do podłączenia do płyty głównej. Że masz wyjście na przodzie obudowy do USB-C. Na przednim panelu obudowy umieszczono zaawansowany hub USB typu C, który zapewnia pełne wykorzystanie możliwości panelu wejść-wyjść obudowy niezależnie od funkcjonalności płyty głównej. Dodatkowo obecny jest wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy, który obsługuje porty audio na przednim panelu, gwarantując doskonałą jakość dźwięku.
Tak, główne. No, bo przypominamy teraz filtr powietrza. W tym takim urządzeniu do filtrowania, tak? No miałem coś podobnego właśnie. Dosyć gęsty jest, nie? No, dosyć gęsty. Wstępny filtr powietrza. Reszta cała filtracja będzie w środku przebiegać. To musi być, bo tyle wentylatorów, to Mhm. ta obudowa, wiesz co, no za chwilę byłaby pokryta pełna kurza. Dobrze by było go w jakichś sterylnych warunkach trzymać. Ale jak masz filtr powietrza, wiesz, w pomieszczeniu, to wystarczy na moje oko, tak jak widzę, wystarczy raz w tygodniu odkurzyć i zetrzeć podłogi. I powiem Ci, ja mam komputer 2 lata i ten komputer w środku, no jest tam trochę kurzu oczywiście, nie? Ale jest to nie jest źle. Tak, to jest do tego, do montażu właśnie, do montażu rezerwuarów, żeby wkręcić się. I to też można w ogóle, jak na przykład nie potrzebujesz czegoś takiego, to można to zdemontować. Wiesz co, tak, sama obudowa nawet nie jest taka ciężka, nie? No, To jest to dosyć fajnie zrobione. Bo mi się nawet... myślę, że no, nie będzie to takie straszne. No nie wiem. Bez tych osłon, bez szyby. No właśnie, bo to jest bez osłon, bez szyby. Jak to już zapakujemy wszystko i włożymy te wszystkie rzeczy. Albo zakładamy mu szybę, ten jak tam. Nie, na razie. Na razie myślę, że nie. Obudowa pod zasilaczem wyposażona jest w 2 filtry, które możesz łatwo zdemontować np. do celów czyszczenia. Teraz pokażę Ci, jak to zrobić. W tej części obudowy na otwieranych drzwiach możemy zamontować do 6 dysków SSD o wielkości 2,5 cala. W dolnej części obudowy znajduje się 5 miejsc przeznaczonych dla dysków HDD o wymiarach 3,5 cala, jednak w tych samych kieszeniach możemy również zamontować dyski SSD 2,5 cala. Jak widzicie, jest tutaj dużo miejsca nie tylko na przewody i dyski, ale także dodatkowo znalazło się miejsce na montaż dodatkowego zasilacza SFX/SFXL. Warto wspomnieć, że w tej obudowie możemy zamontować 2 płyty główne, główną w dowolnym standardzie oraz dodatkową w standardzie Mini ITX. Obudowa wyposażona jest w wyprowadzone przewody do tzw. F-panelu płyty głównej, a także w kabel USB typ E do przedniego huba USB. Ponadto znajdziemy tam kabel zasilania SATA służący do zasilania wspomnianego huba USB. Tutaj widzicie dodatkowe przewody do tzw. F-panelu płyty głównej, które umożliwiają podłączenie drugiej płyty głównej w standardzie Mini ITX. Przycisk włącznika dla tej dodatkowej płyty znajduje się z tyłu obudowy i jest oznaczony jako ITX. Obudowa wyposażona jest w 2 kluczowe urządzenia do kontroli prędkości obrotowej wentylatorów, pomp oraz podświetlenia ARGB. Teraz widzicie kontroler IQ Link, będący centralną jednostką sterującą całym systemem. Zarządza podświetleniem RGB i często zasilaniem wszystkich podłączonych urządzeń oraz komunikuje się z oprogramowaniem Corsair IQ. Stanowi on mózg systemu, bez którego nie jest możliwe prawidłowe działanie ekosystemu IQ Link. Kontroler wyposażony jest w 2 porty IQ Link, ale także 6-pinowy port PCIe, za pomocą którego zasilamy kontroler, oraz port USB-C, do którego podłączony jest przewód USB-C USB header, który podłączamy bezpośrednio do płyty głównej. Za pomocą tego przewodu możemy połączyć się z kontrolerem poprzez oprogramowanie IQ. Tutaj widzicie adaptery IQ Link RGB. Ten adapter pełni funkcję przejściówki, umożliwiając podłączenie standardowych urządzeń RGB ARGB, takich jak wentylatory, paski LED czy bloki wodne, do ekosystemu Corsair IQ Link. Adapter posiada 2 wyjścia z łącza IQ Link oraz 3-pinowe wejście z sygnału RGB ARGB, gdzie podłączamy np. przewód RGB z komponentu np. bloku wodnego. Aby zademonstrować rozmiar tej obudowy, zamontowałem niedawno na łamach mojego kanału omawianą płytę główną Asus ROG Strix BEP850F Gaming Wi-Fi. Jak widać na zdjęciach, płyta ATX nie zajmuje zbyt wiele miejsca w tej przestronnej obudowie. Ciekawe, czy obok tej płyty głównej mógłbym zmieścić drugą taką samą. Za chwilę zobaczycie, jak wygląda wnętrze obudowy po zdjęciu osłony na zasilacz.
Osłona ta pełni nie tylko funkcję maskującą, ale także umożliwia montaż płyty głównej w standardzie Mini ITX na górnej części osłony zasilacza. Jeśli zdecydujecie się na biały zasilacz i nie planujecie instalować drugiej płyty głównej, można ją łatwo zdjąć, aby wyeksponować estetyczny biały zasilacz. To rozwiązanie staje się szczególnie interesujące, jeśli wybierzecie zasilacz z bocznymi wyjściami typu Shift. W opakowaniu obudowy możemy znaleźć dodatkowy adapter Front Input Output w formie krótkiego przewodu. To opcjonalna przejściówka, która poprawia kompatybilność i ułatwia podłączenie Front Input Output do różnych płyt głównych i konfiguracji. Jak widać, zawartość opakowania jest szczegółowo opisana na samym opakowaniu. Pokażę Wam jeszcze raz opis zawartości pudełka z dodatkami do obudowy. W środku możemy znaleźć dwa przewody IQ Link o długości 800 mm z dwiema wtyczkami kątowymi. Dodatkowo znajdziemy tutaj specjalne uchwyty do ramek InfiniRail służące do montażu wentylatorów i chłodnic. W opakowaniu obudowy znajdują się również śruby typu szybkowkręty, które ułatwiają montaż i demontaż komponentów. Jest także dodatkowa ramka, za pomocą której możemy zamontować kartę rozszerzeń nie poziomo, a pionowo względem płyty głównej. I na koniec znana nam już ściereczka z mikrofibry. W ten oto sposób dotarliśmy do końca mojego filmu. Jak wspomniałem na początku, niedługo pojawi się kolejny materiał, tym razem poświęcony płycie głównej dla Kuby. Już teraz serdecznie zapraszam Was do oglądania. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje i polubienia. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam szczęśliwego nowego roku 2026. Do zobaczenia!